Nienawidzę wspinania. To jest B, to jest fe. Zrozumiał to mój najmłodszy syn, który mówi, że on nie będzie uprawiał góralstwa, on uprawia piłkarstwo i pewnie ma rację. No, ja nienawidzę i to jest problem. Packer powstał już 30 lat temu, kiedy to trzech młodych, pełnych zapału członków Studenckiego Klubu Górskiego postanowiło połączyć swoją miłość do gór z pracą zawodową i chęcią pomagania innym w realizacji ich pasji. I Packer, i ja właściwie zaczynaliśmy tak samo 30 lat temu. Wtedy w Polsce wielu produktów nie było. Współpraca, przyjaźń to było zupełnie inaczej. Wtedy to właściwie ten rynek był tak biedny, że można było właściwie sprzedać wszystko. Bo ja pamiętam, jak w 1980 roku wchodziliśmy na Mont Everest zimą, no to byliśmy ubrani jak ubogie dzieci. Miałem jeszcze tak zwane kute, stalowe, zrobione normalnie u Kowala. Okulary jakieś spawalnicze, buty tragiczne mieliśmy. Absolutnie kultowe. Pierwsze wyprodukowane w Polsce buty, które służyły nam do spinaczek zimą. One się też nie sprawdziły, chodziło się w nich tragicznie. Może trudno zauważyć, ale one są nieprawdopodobnie ciężkie. Nieprawdopodobnie. Kurtki ortalionowe, spodnie wełniane, czapki, anilanka, szaliczki. Ten sweter był obiektem zazdrości moich kolegów. Po pierwsze, całkiem nieźle wyglądał. Po drugie, zrobiony prywatnie. No i trzecie, ten napis K2. 30 lat temu o Gore-Texie nikt nie słyszał. Szczytem marzeń wtedy to był taki ortalionowy anorak. Od czasów, kiedy ten sprzęt był trudno dostępny, był mały wybór, do teraz dosyć daleką drogę przeszliśmy. Sprzęt może również poprawić nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo, prawda? Nie można się zrzymać, powiedzieć, nie, ja będę się spinał w starych butach. Nie, trzeba kupować to, co jest najlepsze, to, co jest oparte o najnowszą technologię. Jako przewodnik górski, szef klubowej komisji szkoleń i instruktor, który szkolił młodych przewodników, zawsze wiedziałem, jak ogromne znaczenie ma jakość sprzętu nie tylko dla naszej wygody wędrowania, ale również dla bezpieczeństwa w górach. Dlatego nigdy nie szliśmy na kompromis w tym zakresie. Packer zwykle oferował ten sprzęt najwyższej jakości na naszych wyprawach. Zresztą mieliśmy różnego rodzaju elementy od Krzysztofa, głównie MSR-y, inne reaktory czy materacy, które świetnie się spisywały. Ta współpraca trwa 30 lat i mam nadzieję, że będzie trwać dalej. No teraz jak popatrzymy na reaktora, który chyba jest nieodłącznym elementem. No teraz nikt by się nie wyruszył w góry wysokie bez takiej maszynki, to jest zrozumiałe. Ja uważam, że największy to jest postęp nie tylko w gotowaniu, ale w tym, że można się ogrzewać, szczególnie zimą przy niskich temperaturach. Zdejmujemy naczynka, prawda? Wyróżnia nas to, że staramy się, by nasi klienci objęci byli kompleksowym serwisem również długo po zakończeniu opieki gwarancyjnej. By nawet po 10 czy 15 latach, kiedy mają jakiś problem ze swoim sprzętem, mogli do nas przyjść, a my staramy się im pomóc. W Packerze mogę liczyć na pomoc. Mogę liczyć na to, że oni wydobędą z podziemi, sprowadzą ze Stanów czy z drugiej części świata małą część, bez której to, co jest mi potrzebne na wyprawie, nie będzie działało. Ta niepozorna, mała karimatka Thermarestu towarzyszyła nam w trudach i znojach naszej przygody po całym świecie. Bardzo doceniam firmy, w których gwarancja jest bezproblemowa. Ten palnik jest bezkonkurencyjny na wyprawach zimowych przy minus 30, minus 40 na dużych wysokościach. Zawsze zależało nam na tym, by nie ograniczyć się tylko do działalności biznesowej. Organizowaliśmy spotkania z ludźmi gór,
bezpłatne wspinaczkowe soboty dla dzieci. Prowadzimy akcję społeczną Aktywny Bakcyl, zachęcającą młodzież i całe rodziny do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. W tej kampanii znalazła się także Dzika Odyseja, wielka wyprawa po parkach narodowych i razem możemy wspierać talenty przyrodnicze, talenty podróżnicze w nowym pokoleniu, w pokoleniu dzieci. Współpracujemy z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wspieramy Fundację Himalaizmu Polskiego imienia Andrzeja Zawady, honorowego patrona naszych sklepów. Nasze flagi zabierane były na wyprawy dookoła świata. Niejednokrotnie wnoszone były na najwyższe szczyty, również te 8-tysięczne. Zawsze staraliśmy się być tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Co jest istotne, to to, że 30 lat i firma istnieje, i firma dobrze istnieje, to znaczy, że obrali dobrą drogę i dalszych 30 można by życzyć Krzyśkowi, bo utrzymać się na tym rynku nie jest prosto. Na Packera można liczyć. To jest taka wartość dodana i zaufanie budowane przez lata. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę razem z Wami celebrować 30-lecie Packera i życzę mu jeszcze przynajmniej 130 lat rzetelnego handlu i zaopatrywania nas w to wszystko, dzięki czemu my możemy realizować nasze podróże i marzenia. Człowiek się zetknie raz z jakąś filozofią, z jakimś działaniem, które mu przypasuje, da mu emocje i wtedy, jeśli ktoś to kontynuuje, to znaczy, że to była pasja, prawda?